jak tylko dostałem maila od Netflixa, że na platformie pojawił się film Związek, Union oczywiście, z Markiem Wahlbergiem, a także Halle Berry w rolach głównych, no to mówię, no to trzeba obejrzeć, no przecież to jest idealny przepis na genialny film, no bo co tutaj może się nie udać, tak? Mark Wahlberg, świetny aktor kina akcji, bardzo go oczywiście sobie cenię. Halle Berry, jakiś czas temu wraz z synem oglądaliśmy, no on po raz pierwszy, ja po raz wtóry X-Menów, tych oryginalnych, więc tam też Halle Berry była jako Storm, więc mówię, no pięknie, będzie super. No i co tu może się nie udać? No właśnie, głupie pytanie, skoro zadałeś, tak sobie po czasie pomyślałem. Fabuła tylko i wyłącznie zarys. Mamy agencję, właśnie rządową, pozarządową właściwie. Nazywa się Związek, tak jest, Union. No domyślam się, że ponczusie, tak, jak najbardziej misiaczki, króliczki, to już było zajęte, no nie można było takich rzeczy wziąć, więc wzięli, że związek, to będzie związek, no i jest akcja, no ale oczywiście akcja, jak tylko może się coś nie udać, to się nie uda, no i rzeczywiście potrzebują podjąć kroki, no bardzo, bardzo dziwne, no i tutaj rzeczywiście wkracza Halle Berry i Mark Wahlberg, tylko tyle rzeczywiście powiem na ten temat i słuchaj, powiem w ten sposób, to jest kino akcji. Tutaj nie oczekiwałem nagle, że nie wiadomo będą jakie wywodnie, nie wiadomo co się będzie działo, że dostaniemy informację o tym, jaki jest sens istnienia, po co tak naprawdę był stworzony wszechświat i tak dalej, tak dalej. No nie no, oczywiście teraz przesadzam, ale chodziło o to, że była, krótko mówiąc, ma być dobra akcja, mają być szybkie samochody, przystojni panowie, piękne kobiety i ma się rzeczywiście dziać, ma być dużo walk, strzelanin i tak dalej, i tak dalej. O to głównie chodziło. No i to rzeczywiście dostaliśmy, bo jest pięknie. Zaczynamy od z wysokiego C, czyli jak to mawiał Alfred Hitchcock, najpierw jest trzęsienie ziemi, a później napięcie rośnie, no i to mi się bardzo podobało. Ale potem oglądam i tak mija 5 minut, mija 10 minut, mówię, zaraz, skruch, przecież ja to już kiedyś widziałem. Ja to gdzieś już widziałem. I tak rzeczywiście jest z tym filmem, że jeżeli choć jedną z tych produkcji, które teraz wymienię, widziałaś, to będziesz wiedzieć dokładnie o co chodzi już w 5 minucie, wiesz jakie jest zakończenie filmu. Więc jeżeli było dane ci zobaczyć jakikolwiek film o przygodach Jamesa Bonda, to już wiesz o co chodzi. Mission Impossible, Jason Bourne i tak dalej, tego typu filmy, no to dokładnie wiesz co się dzieje i to nie jest nagle tak, że, bo tutaj umówmy się, fabuła nie jest najważniejsza. Tutaj nie ma być jakiejś nie wiadomo jakiej zagadki, ale ta rzeczywiście fabuła ma być zjadliwa, ma być kąśliwa, ma być kilka fajnych zwrotów akcji, żebyśmy tak do końca w pewien sposób nie spodziewali się, co się wydarzy. No ale rzeczywiście tutaj jak dla mnie jeden z tych filmów, które wymieniłem przed chwilą, jest skopiowany niemalże 1:1. Tak, dobre 95% tego filmu jest skopiowane i to nie w dobry sposób. To jest, wiesz, na takiej zasadzie, że ktoś stwierdził, robimy kino akcji, robimy film akcji, bierzemy dużo pieniądzurów, weźmiemy fajnych, znanych aktorów, którzy się sprawdzili już jakiś czas temu w kinie akcji, w filmach rzeczywiście sensacyjnych i zrobimy super film. Tylko że to wyszło jak podróbka. Wiesz, są chęci, jest kasa, ale nie ma umiejętności. I tutaj już na etapie scenariusza jest źle, wykonanie jest jeszcze gorsze. Jakbym miał powiedzmy do czegoś porównać, to na takiej zasadzie. Dajesz mi mnóstwo pieniędzy i mówisz, Marcin, tak, zbuduj wieżowiec. Ja ci ten wieżowiec zbuduję, ale okaże się, że dostaniesz piwnicę na 20 piętrze, że 14 piętr z tych 50 nie będzie miało podłóg albo ściany, że pion, no to możesz zapomnieć, po prostu pion będzie tak trzymał jak student, który jest w piątkowy wieczór po prostu po zaliczonej sesji. Także rzeczywiście byłoby bardzo źle. I tutaj ten film tak się ogląda, że to jest taka głupia, wredna kopia, źle zrobiona, naprawdę. I to mnie bardzo w tym wszystkim zasmuciło, bo był potencjał, jak najbardziej, była moc, było rzeczywiście możliwość, ażeby ten film był wielkim, fajnym, bo od razu, może nie tyle spalę zakończenie, ale kiedy tobie powiem, że Netflix chciałby jak najbardziej kontynuację, bo takie jest zakończenie, że możemy, wiesz, oni nam nie tyle dają furtkę, to nam dają całą bramę floriańską. Mówi tak, proszę bardzo, jedziemy, będzie kontynuacja. Oni dobrze wiedzą, że jeżeli będzie się zgadzała ilość łapek w górę, albo podwójnych łapek, bo takie też ma Netflix, ilość subskrypcji, czyli ile osób się zapisze na platformę i tylko po to właśnie, żeby obejrzeć ten film, ilość obejrzanych godzin i tak dalej, dokładnie wiesz, to oni jak najbardziej nakręcą drugi film, no bo chociaż też ostatnimi czasy mamy abonamenty z reklamami, więc to też jest rzeczywiście ważne, ile tam powiedzmy reklam, ile pieniędzy się na tym zarobiło. Ale fabularnie ten film to jest dno i to rzeczywiście nie jest dobre.
jeżeli chcesz obejrzeć lepszy film z tego cyklu, z tego gatunku, obejrzysz sobie Mission Impossible, na przykład pierwsza część z Tomem Cruise'em, Johnem Voigtem między innymi, będzie dużo ciekawiej. Jak już mówiłem, ten film oglądamy po to, ażeby się zrelaksować. To jest taki, miał być taki w założeniu dobry, fajny popcorniak, wiesz, po tygodniu pracy, szkoły, uczelni, po prostu znoju i biegania wszędzie, siadasz spokojnie sobie z kubkiem herbaty, kawy czy tam czegokolwiek innego i relaksujesz się. No i akcja, oj tak, akcji w tym filmie jest bardzo dużo, naprawdę jest bardzo dużo. Mark Wahlberg gra budowlańca, więc musiały oczywiście pojawić się sceny na wysokościach, rzecz można by, więc tutaj akurat jest w miarę w porządku. Pościgów samochodowych jest dużo i tutaj jest pierwszy problem, wiesz, bo nagle się okazuje, że tam jakieś BMW z lat 80. jest szybsze na przykład od Lamborghini. Lamborghini jest w stanie uciec BMW, które tam ma jakieś 40 lat. No bo po prostu nie ma możliwości, wiesz, ona śmiga cały czas, powiedzmy, załóżmy tam, nie wiem, 150, a BMW elegancko, ciach, dziękuję bardzo, Robert Kubica przyjeżdża, i tego Hołowczyca dogania, więc naprawdę jest źle w tym aspekcie. No jakoś tak twórcy chcieli, ale jest widowiskowo, to trzeba przyznać rzeczywiście, bo są malownicze scenografie, scenerie oczywiście. Film był kręcony w 2022 roku pomiędzy wrześniem a październikiem na Słowenii. Tam właśnie rzeczywiście było to wszystko zorganizowane. Do tego stopnia nie wiadomo oczywiście było, ponieważ no, władze miasta nie chciały, ażeby, skoro tam już były, powiedzmy, pewne ulice miały być pozamykane, wiadomo, kontrakty podpisywane, więc trzymano to w tajemnicy dopiero dzień przed, dziękuję bardzo, czerwono-biała taśma, zamykamy i jest w tym momencie w porządku, no bo takie gwiazdy jak Mark Wahlberg, Halle Berry, no to wiadomo, musiało być rzeczywiście. Więc jest dużo pościgów, strzelanin, bijatyk, tak, jak najbardziej, tylko tutaj mam jedną zagwozdkę, ponieważ Halle Berry jako aktorka, jako gwiazda kina akcji jest beznadziejna. Ja oczywiście nie mam tutaj zamiaru i nie o to mi chodzi, żeby wypominać jej wiek, ale to, co na przykład, załóżmy, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Stallone czy Arnold Schwarzenegger robili przez 40 lat, nawet jeżeli nie jesteś super świetny w tym, to w pewien sposób osiągniesz jakiś tam poziom wtajemniczenia, można powiedzieć, jakieś tam umiejętności i będziesz na tyle wiarygodny, że ja bym to kupił, że ja to kupię rzeczywiście, że w porządku, ty się na tym znasz. A tutaj się okazuje, że no abstrahując od tego, że jak najbardziej, kiedy tam są jakieś, powiedzmy, skoki przez dach, pościgi, no to oczywista jest oczywistość, jak mawia kabarenonówka, że będzie mieć kaskadera, tylko tego kaskadera widać, a sama Halle Berry, kiedy już tam, powiedzmy, biegnie, wygląda to komicznie, to wygląda w ten sposób, jakby nasza sztormówka, nasza ulubiona X-Menka nie biegała od 20 lat. Nagle stwierdzili, Hayley, my ci nie powiedzieliśmy, bo wiesz co, my jutro zaczynamy kręcić zdjęcia, a ty musisz biegać. A ja wiem, że ty od 1948 roku, czyli od wtedy, kiedy się Skruch urodził, nie biegałaś. Musisz, naprawdę musisz pobiegać. No i ona zaczyna biegać, robi 2 kroki. I po prostu tak to rzeczywiście wygląda. Komicznie, naprawdę to jest komicznie. Ona się naprawdę nie nadaje do kina akcji. Jest świetną aktorką. Kino dramatyczne rzeczywiście dobrze jej wychodzi. I tam w tym momencie wydaje mi się powinna się znaleźć, bo do kina akcji ona się już nie nadaje. Mark Wahlberg tak, jak najbardziej. Facet widać rzeczywiście, że no może nie jest stworzony do tego, ale jak najbardziej zna się na tym. Wie jak to się je, jak to trzeba ugryźć. I jemu to wychodzi dużo rzeczywiście lepiej. Więc tutaj też jest źle, więc jakby ktoś tak się zastanowił, mamy związek, no ale tutaj w tym momencie raczej związek powinien być na odległość. Mark Wahlberg tutaj, a Halle Berry tutaj, o proszę bardzo, wyjechałem za ekran, bardzo dobrze, nie widać jej, bo ona nie jest dobrą aktorką, nie jest dobrą gwiazdą kina akcji, tak trzeba by rzeczywiście powiedzieć, bo aktorką rzeczywiście potrafi być jak najbardziej dobrą, chociaż bywa też w topach, jak chociażby Kobieta Kot, ale cytując inny fajny zespół, spuśćmy story na te spory i pomówmy o Batorym. Więc rzeczywiście w tym aspekcie film nie działa. A jeżeli mamy akcyjniak, który nie działa jako akcyjniak, bo rzeczywiście ważniejsza połowa, bo oczywiście więcej czasu ekranowego ma Halle Berry, nie nadaje się do niczego. Jeżeli, powiedzmy, sceny pościgów są słabe, są po prostu żałosne, można było powiedzieć w pewnym momencie, no to nawet J.K. Simmons nie uratuje tego. Oczywiście on gra szefa wszystkich szefów,
No, jest nasz też antagonista. Tutaj niby jest zwrot akcji, więc nie będę zdradzał, kim ów antagonista jest. On albo ona, bo to nie można powiedzieć, ale tak, tutaj mam napisane, tak wieśniacko jest to zrobione, że kim jest antagonista, wiemy od początku, co się wydarzy, wszelkiego rodzaju zwroty akcji my widzimy. Wiesz, to na takiej zasadzie, że masz drogę prostą, pustynia, prosta droga, tylko jeden pas w tą, jedną w drugą, 20 km, nic nie ma naokoło, żadnych porostów, nawet, słuchaj, nawet to takie, wiesz, jak z westernów są krzaki, też się nie pamiętają i ty to widzisz dokładnie, więc tak to jest bezczelnie zrobione, a już o grze aktorskiej tegoż złego charakteru, tak, tego antagonisty, tej antagonistki, bo cały czas nie zdradzam, nie będę wspominał, bo po prostu jest żal. Jest to osoba, którą no, jak najbardziej znam z kina, znam z telewizji, więc to też nie jest tak, że nagle wzięli pierwszą, lepszą osobę, mówią, o, kto tam jest, dobra, dawaj mi Skrucha, co on jest beznadziejnym aktorem, nie ma problemu, w ogóle damy go, nie, to jest rzeczywiście osoba, która potrafi zagrać w filmach, serialach, także spokojnie powinno być w porządku. Niby jest przepis na sukces, bo jak już mówiłem, zaczynamy od wysokiego C, najpierw jest trzęsienie ziemi, potem napięcie rośnie, niby wszystko się zgadza, ale to nie jest tak. To jest na zasadzie, że masz puzzle, wiesz, 100 elementów i nagle ktoś ci wziął jeszcze dodatkowe, tutaj miałeś Giewont w Zadymce, tutaj miałeś burzę piaskową na Saharze, a na końcu miałeś sztorm na Bałtyku i ktoś ci pomieszał te kawałki i z tych 300 ułożyłeś jeden wielki obraz, także tutaj się rzeczywiście nic nie zgadza, więc tego filmu nie mogę ci polecić. Netflix nas przyzwyczaił, że albo robi dobre filmy, albo robi beznadziejne. Tu nie ma tak, że może być ten film, wiesz, jak jedno oko przymkniesz, drugie zamkniesz, to można obejrzeć. Nie tym razem, rzeczywiście tego filmu ja tobie nie mogę polecić, ale mam nadzieję, że polecisz i udostępnisz tę recenzję na swoich mediach społecznościowych. Niech ludzie wiedzą, czego nie oglądać, czego się można spodziewać po związku. Mi się cały czas wydaje, że misiaczki byłoby lepiej. Napisz mi w komentarzu, jak myślisz, co? Że na przykład to było zamiast misiaczki, The Bears na przykład. To byłoby piękna nazwa, co? A oni sobie wymyślili, że związek. No pewnie wiadomo, że nie mogło być ani CIA, ani CIA w sensie, ani FBI, ani PKP, ani ZUS, no bo to już jest wszystko pozajmowane, tak? Musieli wymyślić coś nowego, no ale rzeczywiście nic nowego im w tym aspekcie nie wyszło i dziękuję bardzo. Halle Berry aktorsko, tak, jeżeli chodzi o kino akcji, emerytura, dziękuję bardzo. Mark Wahlberg w porządku, nadajesz się, ale to wszystko, jeżeli nie masz dobrego scenariusza, znowuż posłużę się, a czemu by nie, Alfredem Hitchcockiem, bo to jest po prostu, wiadomo, guru. Alfred Hitchcock kiedyś powiedział, jak masz dobry scenariusz, to możesz nakręcić zły albo dobry film. Ze złego scenariusza dobrego filmu nie nakręcisz. I wydaje mi się, to byłoby, tak, to powinna być idealna puenta tej recenzji tegoż filmu, bo nie oglądaj, odpuść sobie, naprawdę. O, Tyler Rake, proszę bardzo, jakiś czas temu był taki film z Chrisem Hemsworthem, dużo lepiej zrobione kino akcji, rzeczywiście tam możesz się fajnie bawić i Tyler Rake jak najbardziej i inne filmy kina akcji, a właściwie ich recenzje tutaj na tej liście są, obejrzyj je, będziesz przynajmniej wiedzieć, co obejrzeć, a czego nie.